Nie możemy takich niepokojów wywoływać na pięknej ziemi kłodzkiej, że tych inwestycji, o których mowa, czyli kolejnych zbiorników, po prostu nie będzie. Dzieje, czyli owe 4 zbiorniki zaplanowane przez poprzedników będą realizowane. Niepokoją nas. Ten dokument istnieje, to jest zamierzenie budowlane. Nie można mówić, że tego w ogóle nie było. Dlatego deklarujemy, że będziemy się z tego wycofywać, jak pani redaktor zauważyła. Spotkania, na które zapraszani byli mieszkańcy, była taka informacja, że konieczna jest budowa kolejnych suchych polderów, więc nie wyssali sobie tego z palca. Wyjaśniamy wszystkie tego rodzaju głosy, bo rzeczywiście te emocje pokazywały, że ktoś gdzieś powiedział, gdzieś było napisane. Ja ucinam wszystkie dyskusje, tak jak się umówiliśmy. W następnym tygodniu stowarzyszenia, które były dzisiaj obecne na spotkaniu i burmistrzowie, czy też wójtowie otrzymają jednoznaczną informację od rządu. Naprawdę nie możemy takich niepokojów wywoływać na pięknej ziemi kłodzkiej, że tych inwestycji, o których mowa, czyli kolejnych zbiorników, po prostu nie będzie. Jest posłem ziemi kłodzkiej. Rzeczywiście jest bardzo trudna. Ja właściwie większość nocy nie spałam, bo jestem w stałym kontakcie z koleżankami, kolegami, mieszkańcami Kotliny Kłodzkiej. To są dramaty, to jest przerażające, bo rzeczywiście jeszcze 13 słyszeli uspokajające informacje. Naprawdę premier Donald Tusk niepotrzebnie we Wrocławiu. Czy już, drodzy państwo, pojawia się polityka? Nie. To będzie ostatnie, dlatego że to nie będzie ostatnie. Panie redaktorze. To są emocje obywateli, tak, którzy usłyszeli, że właściwie sytuacja jest opanowana, że wszyscy są przygotowani, a później kolejni burmistrzowie mówili, że właściwie miasto się poddaje. W związku z tym to jest taki dramat, który będzie większy niż w 1997 roku. Ja na razie nie dyskutuję o zmianach klimatycznych, bo za moment pan minister powie, że jutro trzeba zamknąć Turów. Ale to, co dla nich w tej chwili najważniejsze, od bieżącej opieki, bo tu czas naprawdę złożyć hołd ochotniczym strażom pożarnym, policji. Dobrze, że wreszcie wojewoda dolnośląski zadysponował Wojska Obrony Terytorialnej. Oni właściwie powinni być od kilku dni, żeby przygotowywać się do tej fali. Miejskie sołectwo Wilkanów zdecydowanie sprzeciwia się koncepcji budowy suchego zbiornika Wilkanów i lokalizacji zbiornika na terenie sołectwa wraz z koncepcją budowy kolejnych suchych zbiorników na ziemi kłodzkiej. Zwracamy uwagę na negatywne koszty społeczne, gospodarcze, kulturowe, krajobrazowe, przyrodnicze oraz ekologiczne. Ja jestem posłem z tego okręgu, nie mogłam lekceważyć absolutnie tych uwag, które trafiały do biura poselskiego. Stąd przyjechałam przygotowana z następującą informacją, że nie ma żadnych dalszych analiz, że nie ma planów, że tylko i wyłącznie to, co w tej chwili się dzieje, czyli owe 4 zbiorniki zaplanowane przez poprzedników, będą realizowane. Niepokoją nas. Ten dokument istnieje, to jest zamierzenie budowlane. Nie można mówić, że tego w ogóle nie było. Dlatego deklarujemy, że będziemy się z tego wycofywać. Jak pani redaktor zauważyła, pojawiły się bardzo niepokojące informacje. Otóż konsultant, który jest konsultantem Banku Światowego, informuje obywateli o tym, że ich domy, podejmuje jakąś decyzję, będą wyceniane, że obywatele będą wysiedlani. No to jest przekroczenie absolutnie kompetencji. Na spotkania Nie chcemy tych suchych zapor. Myślałem, że takie rzeczy tylko w Rosji. Budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej zostaje odłożona, dlatego że społeczeństwo sobie nie życzy, żeby w tym momencie rozważać budowę kolejnych zbiorników retencyjnych. Protestujący mieszkańcy ziemi kłodzkiej, przedstawiciele Banku Światowego, Wód Polskich, samorządowcy i parlamentarzyści 17 maja w Międzylesiu rozmawiali o ochronie przeciwpowodziowej. No co chcemy przekazać, żeby nie były zapory, bo się bronimy rękami, nogami, nie? Nie chcemy tych suchych zapor. Przede wszystkim budowę małych zbiorników. Na tym wydaje mi się, że powinno się opierać cała gospodarka wodna.
3 lata temu myślałem, że takie rzeczy tylko w Rosji, a to się dzieje w Polsce. Podczas spotkania padły jasne deklaracje, które temat analizy wykonanej przez firmę Słeko, budzącej niepokój w społeczeństwie, mają zamknąć na zawsze. Padła bardzo ważna deklaracja mówiąca o tym, że ta analiza, która była przedmiotem takich niepokojów, a chodziło o analizę zagrożenia przeciwpowodziowego i ewentualnej propozycji budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej, jednoznacznie padła deklaracja, że ona przestaje z dniem dzisiejszym być w ogóle procedowana, analizowana i zostaje odłożona ad acta, dlatego że społeczeństwo sobie nie życzy, żeby w tym momencie rozważać budowę kolejnych zbiorników retencyjnych. Czy pan obserwował te spotkania, które odbywały się tutaj z mieszkańcami? Słuchał pan tego, co mówił przedstawiciel Wód Polskich, czyli pan Ryszard Malarski. Mieszkańcy właśnie z ust przedstawiciela Wód Polskich usłyszeli te pierwsze niepokojące informacje. To znaczy, ja powiem tak, rzeczywiście takie spotkania się odbywały. To też jak gdyby jest... My cały czas mówimy, to nie jest koncepcja, tak? To była pewna analiza niezbędna, potrzebna do tego, że taka była propozycja konsultanta, że on, żeby móc w sposób optymalny zaprojektować tą modernizację, tą poprawę, jak gdyby tutaj możliwości przepływu tej wody, a więc usuwanie jakichś przemiałów, tak? Ewentualnie poszerzenie tam koryta, no, zrobienie czy zabezpieczenie ewentualnie tego koryta w taki sposób, żeby ta zwiększona ilość wody, która będzie odpływała z tych zbiorników, nie powodowała jakichś właśnie niebezpieczeństw powodziowych. Zaproponował takie podejście do tego, że dobrze by było, gdyby ta modernizacja była wykonana w taki optymalny sposób, żeby nie trzeba było jej za chwilę poprawiać, a więc z punktu widzenia ewentualnej ochrony już takiej docelowej Kotliny Kłodzkiej, ale jak widać, to był strzał w płot, tak? Nie tak się powinno do tego podejść po prostu. Dzisiejsze spotkanie dało bardzo ważne deklaracje, a protesty mieszkańców ziemi kłodzkiej zostały dostrzeżone. Jak zapowiadają przedstawiciele Wód Polskich i Banku Światowego, żadne nowe zbiorniki retencyjne nie będą budowane, a wszelkie kolejne ruchy w tej sprawie będą w pierwszej kolejności konsultowane z mieszkańcami. Kilkutygodniowy stres wydaje się być zażegnany, choć samorządowcy oczekują na pisemne potwierdzenia złożonych deklaracji. Powiedziano to, że nic nie będzie, czekam, żeby to było na piśmie, czekam, żeby to przekazać naszym mieszkańcom, sołtysom, radnym, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Moja wiara zawsze jest taka troszkę utrudniona z racji imienia, które posiadam, więc dziś wychodzę z dużym optymizmem, ale ten optymizm wymaga pielęgnacji.